Jakiś czas temu, gdy nagrałem film o wymarłych gatunkach gier, wielu z Was pisało mi w komentarzach, czemu nie powiedziałem nic o RTS-ach, ani ogólnie o grach strategicznych. No i w tym filmie pokażę Wam, dlaczego moim zdaniem RTS-y nie wymarły całkowicie, a wręcz powiedziałbym, że od około 2-3 lat mamy w tym gatunku istny renesans. W tym filmie pokażę Wam 10 nowych RTS-ów, którymi warto się zainteresować. Na koniec też podam parę wyróżników, które nie zmieściły się na tej topce. Dla formalności, mówiąc nowy RTS, będę mówił tu o grach wydanych po 2009 roku. Dlaczego akurat w tym roku? Bowiem wtedy mieliśmy premierę StarCrafta 2 Wings of Liberty, który dla mnie jest pewnym zamknięciem najbardziej intensywnego rozwoju RTS-ów. Tutaj oczywiście możecie się z tym kryterium nie zgadzać, ja akurat stosuję, kiedy mówię o nowych RTS-ach. Numeracja jest tutaj tylko po to, by nadać filmowi strukturę, więc nie traktujcie tego, że numer 10 jest najgorszy, a numer 1 najlepszy na tej liście. Nie przedłużając, ja jestem Przemo z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Numer 10. Ashes of the Singularity Escalation. To rozbudowana, futurystyczna gra RTS stworzona przez Stardog i Oxidite Games, wydana jako samodzielne rozszerzenie do Ashes of the Singularity. Jej celem jest przedstawienie ogromnych bitew na skalę galaktyczną z tysiącami jednostek i wielkimi mapami, jednocześnie kładąc nacisk na strategię makro, a nie mikrozarządzanie każdym oddziałem. Akcja gry rozgrywa się w odległej przyszłości, w której ludzkość osiągnęła punkt, w którym technologia i sztuczna inteligencja przekroczyły granice ludzkiego rozumu. Główne siły konfliktu to Post-Human Coalition, ludzie, którzy przekształcili się w technologicznie rozwinięte, rozległe imperium, oraz Substrate, czyli potężne, samoświadome SI dążące do dominacji i eliminacji ludzkiej kontroli. W Escalation kampanie fabularne rozszerzono, dostępne są dwie nowe kampanie, Memories ukazującą perspektywę, Substrate i ich świadomość Hale, jeśli dobrze to wymawiam, oraz Escalation, w której gracz dowodzi siłami PHC w walce z zagrożeniem SI i wewnętrznymi buntami. Fabuła łączy klasyczne RTS-owe cele z konfliktem ideologicznym między ludźmi a maszynami. Choć w opinii wielu graczy narracja jest bardziej tłem niż głównym atutem rozgrywki. Gra toczy się na olbrzymich mapach, często z setkami tysięcy jednostek jednocześnie. Gracz zaczyna z centralną bazą, Nexusem i jednym inżynierem. Kluczem do sukcesu jest ekspansja terytorium oraz przejęcie zasobów. Podstawowe surowce to metal i radioactives zbierane z generatorów na mapie. Zdobyczne tereny trzeba przejmować, zanim obrońcy neutralni staną się zbyt silni. Jednostki można łączyć w tzw. meta-units, większe formacje, którymi steruje się jak jedną armią. To redukuje konieczność intensywnego mikrozarządzania. Gra oferuje specjalny system zoomu, który pozwala łatwo przejść od szczegółowego widoku jednostek do globalnej mapy strategicznej, co ułatwia kontrolę nad rozległymi bitwami. Obie frakcje dysponują różnymi specjalnymi zdolnościami i orbitalnymi wsparciami, które wpływają na taktykę i przebieg rozgrywki. Numer 9. Stronghold Warlords. Tak, wiem, że jest też Stronghold Crusader Definitive Edition, ale biorąc pod uwagę, ile świetnych elementów wprowadza Warlords, grzechem byłoby o nim tutaj nie wspomnieć. Jest to gra nietypowa. Jak mówiłem w jednym ze starszych filmów, który wyświetla Wam się teraz gdzieś w rogu na ekranie, ta gra, kiedy się na nią spojrzy, wydaje się dziwna. No bo jak to? Co to za twierdza, która przenosi nas do Azji? Jednak ten z pozoru nietypowy setting staje się wielkim wyróżnikiem, pod którym mamy naprawdę dobrą twierdzę. Świetny system zarządzania wasalami, nowe punkty dyplomacji, które zmieniają dynamikę całej mapy, bardzo fajny motyw zabawy z bronią czarnoprochową, dzięki czemu możemy zamienić pole bitwy w piekło. Dosłownie. Osobiście też uważam, że spośród wszystkich twierdz 3D ta jest najładniejsza ze wszystkich. I oczywiście wiadomo, że nie grafiką dobry RTS stoi, jednak ta oprawa wydaje się żywa, kolorowa i pomimo, że nie jestem graczem, który patrzy na grafikę, bo dla mnie liczy się przede wszystkim gameplay, tak tutaj naprawdę muszę ten aspekt wizualny pochwalić. Jeśli jeszcze nie graliście, koniecznie dajcie tej grze szansę. Na Instant Gaming znajdziecie ją za niecałe 30 zł, także uważam, że za taką cenę nic tylko brać. To jest naprawdę świetna produkcja. Numer 8. They Are Billions. Jest to RTS z elementami survivalu i tower defense. Stworzona i wydana przez hiszpańskie studio Numinatian Games, jej premiera pełnej wersji miała miejsce 18 czerwca 2019 roku po długim okresie wczesnego dostępu, a tytuł szybko zdobył popularność dzięki niezwykle wymagającej i satysfakcjonującej rozgrywce przeciwko olbrzymim hordom zombie. Akcja They Are Billions toczy się w postapokaliptycznym świecie w stylu steampunka, w którym niemal cała ludzkość została zdziesiątkowana przez epidemię Rabies Z, wirusa przemieniającego ludzi w zombie. Nieliczni ocaleli schronili się w ogromnym kraterze miasta Imperium, chronionym przed zakażonymi. Jako gubernator, dowódca kolonii Imperium, twoim zadaniem jest odbudowa ludzkiej cywilizacji poprzez zakładanie i bronienie nowych osad poza bezpiecznym kraterem. They Are Billions łączy budowę miasta, zarządzanie zasobami i elementy Tower Defense. Musisz planować rozwój bazy, zbierać surowce
i dbać o populację kolonistów. Rozwój osady obejmuje również energię, pracowników i połączenia obronne, a złe decyzje mogą prowadzić do katastrofalnego rozprzestrzeniania się infekcji w bazie. Gra toczy się w czasie rzeczywistym z możliwością pauzy, co pozwala planować i wydawać rozkazy bez presji refleksu. Zainfekowani atakują cyklicznie w coraz większych falach, a finałem często jest ogromna horda licząca dziesiątki tysięcy przeciwników. Jeden nieuważny zombie może spowodować lawiny zakażeń i pełne zawalenie się obrony. Jeśli jesteście weteranami RTS-ów i szukacie wyzwania, jest to ciekawa opcja do sprawdzenia. Numer 7. Nordgard. Akcja Nordgard toczy się w świecie inspirowanym mitologią nordycką, gdzie klany wikingów dopiero co odkryły nowy kontynent Nordgard. Pełen tajemnic, wilków, nieumarłych wojowników i potężnych gigantów. Gracz wciela się w przywódcę jednego z klanów, który musi przetrwać surowe zimy, rozwijać osadę, zdobywać zasoby i walczyć lub współpracować z innymi klanami, by osiągnąć przewagę. Plansza podzielona jest na obszary, które należy skolonizować, zanim będzie można w nich budować i korzystać z zasobów. Każdy region ma ograniczoną liczbę przestrzeni na budynki, co wymaga planowania i decyzje strategiczne. Gracze muszą balansować pomiędzy surowcami, jedzeniem, drewnem, złotem, kamieniem i żelazem. Są tutaj też sezony, które wpływają na rozgrywkę. Na przykład zimą farmy przestają produkować jedzenie, a zapotrzebowanie na drewno rośnie. NPC-towi przeciwnicy jak wilki, draugi oraz inne klany mogą nas atakować, co wymusza budowanie wojskowych jednostek i umocnień. Różne klany mają unikalne zdolności i bonusy, co wpływa na styl rozgrywki od ekonomicznego po militarny. W standardowym trybie można osiągnąć zwycięstwo na kilka sposobów, przez normalnie pokonanie wszystkich innych klanów, pod sławę, pod handel lub spełnienie specjalnego warunku mapy. O tej grze już mówiliśmy parę razy w innych filmach na kanale i jest to jedna z tych produkcji, która naprawdę uczciwie podeszła do polityki DLC i darmowych update'ów. Gra była rozwijana przez kilka lat i w trakcie rozwoju naprzemiennie twórcy oferowali raz darmowy update z dosyć dużą nową zawartością, a raz płatny DLC, który w tym wypadku był nowym klanem z unikalnymi mechanikami. Przy czym też warto zaznaczyć, że gra nigdy nie była pay to winowa i każdy z tych klanów był bardzo dobrze zbalansowany, przez co te podstawowe klany potrafiły definiować metę równie skutecznie co płatne DLC. Uważam, że pod tym kątem wiele innych studiów powinno brać przykład z Nordgarda, ponieważ często wpychają nam jakiś płatny badziew, który realnie nie wpływa na rozgrywkę, lub takie płatne DLC-ki w innych grach byłyby po prostu pay to winowe. Bo wiesz, no, jak płacisz, no to wiadomo, że musisz mieć lepszy klan. Uważam, że pod tym kątem Nordgard i odpowiedzialne za niego Shiro Games znalazło złoty środek na rozwijanie gry przez naprawdę długie lata, darmowymi aktualizacjami oraz płatnymi klanami, które ja prywatnie traktowałem jako donate dla twórców, ponieważ uważam, robili tutaj fantastyczną robotę. Numer 6. Age of Empires 4. Age of Empires 4 przenosi gracza w średniowiecze i wczesną epokę nowożytną od normandzkiego podboju w 1066 aż do połowy XVI wieku, obejmując takie wydarzenia jak wojny stuletnie, najazdy Mongołów czy rozwój Moskwy. Gra oferuje 4 rozbudowane kampanie fabularno-historyczne, w których uczestniczymy w ważnych momentach dziejów konkretnych cywilizacji, m.in. Normanów, Francuzów, Mongołów i Rusów. Między misjami pojawiają się również dokumentalne sekwencje wideo, które przedstawiają historyczne tło wydarzeń i ciekawostki, co jest formą nauki historii przeniesionej do gry. Tak jak w innych grach w tej serii, zaczynamy z centrum osady i kilkoma wieśniakami, którzy zbierają surowce, rozwijają bazę, produkują wojsko, które wysyłamy później do walki. To jest klasyczny schemat RTS-a, który łączy ekonomię, produkcję, taktykę i walkę w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w poprzednich częściach serii, rozwój technologiczny osiąga się przez 4 epoki historyczne, od mrocznych wieków po renesans, które odblokowują nowe jednostki, technologie i budowle. Wprowadzono również specjalne landmarki, czyli budowle, które nie tylko pozwalają wejść w kolejną epokę, ale też oferują strategiczne wybory wpływające na styl gry i taktykę. Standardowo mamy kampanię dla pojedynczego gracza z historycznymi misjami, potyczki przeciwko AI, skonfigurowanymi warunkami oraz multiplayer dla maksymalnie 8 graczy. Może i Age of Empires 4 nie jest tak samo dobre jak chociażby legendarna 2, niemniej jest to całkiem niezła kontynuacja tej zacnej serii. Numer 5. Empires of the Underground. Jest to nietypowa strategia RTS z silnym naciskiem na symulację, w której gracz dowodzi kolonią mrówek. Gra stworzona przez brytyjskie studio Slag Disco Studios i po długim okresie wczesnego dostępu zyskała rozgłos jako jedna z najbardziej oryginalnych strategii ostatnich lat. Tytuł łączy klasyczne elementy RTS-a z biologicznym realizmem i edukacyjnym zacięciem. Akcja gry rozgrywa się w realistycznie odzorowanym świecie przyrody, widzianym z perspektywy owadów. Gracz przejmuje kontrolę nad różnymi gatunkami mrówek, budujących ich ginesa pod ziemią i walcząc o przetrwanie na powierzchni wrogiego ekosystemu, pełnego drapieżników, konkurencyjnych kolonii
i niebezpiecznych warunkach środowiskowych. Gra posiada kampanię fabularną prowadzoną w formie quasi-dokumentu przyrodniczego. Narrator, stylizowany na naukowca, komentuje wydarzenia, eksperymenty i zachowania mrówek, nadając całości klimat programu BBC o naturze. Jeszcze brakuje nam tutaj Krystyny Czubówny jako lektora. Fabuła skupia się na obserwacji i badaniu kolonii, a nie na klasycznej historii z bohaterami. To raczej opowieść o ewolucji, przetrwaniu i adaptacji. Główna część rozgrywki odbywa się pod ziemią, gdzie gracz kopie tunele, komory, takie jak gniazda królowej, magazyny pożywienia i żłobki dla larw. Kluczowym zasobem jest jedzenie, potrzebne zarówno do utrzymania kolonii, jak i do tworzenia nowych mrówek. Gra oferuje wiele gatunków mrówek, m.in. mrówki robotnice, wojownicze i tym podobne. Każdy gatunek ma unikalne jednostki, zachowania i strategie, co znacząco wpływa na styl rozgrywki. Na powierzchni gracz wysyła oddziały mrówek do zbierania pożywienia i walki z innymi owadami jak pająki, chrząszcze i modliszki, a także innymi koloniami. Walki są masowe, chaotyczne i brutalne, ale oparte na realnych zachowaniach owadów bez fantazji i magii. Za zdobywane punkty można ulepszać cechy kolonii, jak na przykład wytrzymałość, siła ataku, szybkość i odporność na trucizny. System rozwoju przypomina drzewko ewolucji, a decyzje mają długofalowe konsekwencje. W grze mamy kilka trybów, m.in. kampanię fabularną, freeplay, czyli losowo generowane mapy, tryby wyzwań testujące konkretne umiejętności strategiczne. Gra jest bardzo dobrze oceniana za oryginalny pomysł i świeże podejście do RTS-ów, realistyczną symulację biologii mrówek, czytelne, a jednoczesne głębokie mechaniki. Numer 4. Grey Goo. To RTS stworzony przez Petrolive Games, czyli studio założone przez weteranów Westwood od legendarnego Command & Conquer i wydana w 2015 roku przez Greybox. Gra od początku była promowana jako powrót do klasycznych RTS-ów, ale z nowoczesną oprawą i kilkoma odważnymi pomysłami, z których najważniejszym jest tytułowa, nietypowa frakcja. Akcja Grey Goo rozgrywa się w odległej przyszłości na planecie Ecosystem 9, bogatej w rzadkie zasoby. 3 zupełnie różne siły walczą o kontrolę nad światem. Ludzkość, czyli technologicznie zaawansowana, ale wciąż klasyczna frakcja militarna, Beta, czyli wysoce rozwinięta rasa obcych, opierająca się na energii i elastycznych strukturach. Są to tacy tutejsi protosi, można powiedzieć, ze StarCrafta. Oraz tytułowe Grey Goo, czyli tajemniczą, samoreplikującą się formę nanomaterii, która wymyka się wszelkim klasycznym schematom. W przypadku ludzi i frakcji Beta rozgrywka opiera się na znanym schemacie budowa baz i struktur produkcyjnych, zbieranie zasobów, rozwój technologii i produkcja jednostek bojowych. To podejście tak bardzo klasycznie przypomina Command & Conquer i jest celowo zaprojektowane tak, by było czytelne i przystępne. Największą innowacją jest tytułowa frakcja, w której brak klasycznych budynków, jest jedna centralna jednostka Goo Mother, która pełni rolę bazy, fabryki i magazynu. Jednostki są modlewane bezpośrednio z jej masy, armia może łączyć się, dzielić i zmieniać formę. To sprawia, że Grey Goo gra się zupełnie inaczej niż pozostałe frakcje, bardziej płynne, mobilne i adaptacyjne, ale też znacznie trudniejsze do opanowania. Starcia są czytelne, oparte na kontrach jednostek bez nadmiernego mikrozarządzania. Gra stawia na średnią skalę bitew, nie jest to RTS o tysiącach jednostek, lecz o świadomych decyzjach taktycznych. Interfejs jest minimalistyczny i zaprojektowany tak, by nie przytłaczać gracza. Innymi słowy, jeśli tęsknicie za czymś w stylu StarCrafta i fabułę tej gry znacie już na pamięć, to warto dać Grey Goo szansę. Numer 3. Dune Spice Wars. To hybrydowa strategia RTS z elementami Forexa, osadzona w kultowym uniwersum Duny Franka Herberta. Gra została stworzona przez Shiro Games, czyli autorów wcześniej wspomnianego Northgarda, i zadebiutowała we wczesnym dostępie w 2022 roku, a jej pełna wersja ukazała się rok później. Tytuł stawia na politykę, ekonomię i długofalowe planowanie, a nie wyłącznie na klasyczne wojny RTS-owe. Akcja gry rozgrywa się na pustynnej planecie Arrakis, jedynym znanym miejscu występowania przyprawy, najcenniejszego surowca we wszechświecie. Przyprawa jest kluczem do potęgi politycznej, ekonomicznej i militarnej, a kontrola nad jej wydobyciem oznacza realną władzę w imperium. Gracz wciela się w przywódcę jednej z frakcji rywalizujących o dominację na Arrakis, m.in. ród Attydów, Harkonnenów, Fremenów oraz ród Corrino. Każdy oczywiście z własnym stylem. Mapa Arrakis podzielona jest na regiony, które należy eksplorować, anektować i rozwijać, podobnie jak w Northgardzie. Każdy region może zawierać pola przeprawy, wioski, surowce strategiczne i zagrożenia jak np. burze piaskowe czy czerwie pustyni. Kluczowe zasoby to m.in. przyprawa, woda, plastel, solari i siła robocza. Gracz musi regularnie płacić daninę imperium w przyprawie, jej brak może doprowadzić do politycznego upadku. Zarządzanie osadami obejmuje podatki, stabilność, produkcję i ochronę przed rebeliami. Walki odbywają się w czasie rzeczywistym, ale armie są stosunkowo niewielkie, liczy się pozycjonowanie, morale i zaopatrzenie, otwarta wojna bywa ryzykowna i kosztowna. Pustynia jest śmiertelnie niebezpieczna. Czerwie pustyni mogą zniszczyć armię poruszające się bez osłony. Jednym z najważniejszych elementów gry jest polityka. Głosowanie w Landsradzie mogą wzmocnić lub osłabić frakcje, intrygi pozwalają na sabotaż, szpiegostwo i manipulacje przeciwnikami, możliwe są sojusze, zdrady i cicha dominacja bez jednej wielkiej bitwy. Gra nie wymusza militarnej dominacji. Można wygrać przez hegemonię polityczną, kontrolę przyprawy lub zwycięstwo dyplomatyczne oraz eliminację rywali. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych adaptacji Duny w historii gier. Numer 2. Tempest Rising.
W tej grze wyraźnie widać inspirację Command & Conquer. Gra została stworzona przez Sleepgame Ironworks i wydana przez 3D Realms, a jej celem od początku było jedno: przywrócić oldschoolowego RTS-a w nowoczesnej oprawie, bez kompromisów w tempie i czytelności rozgrywki. Akcja rozgrywa się w alternatywnej wersji współczesności, której kryzys nuklearny doprowadził do globalnej katastrofy. Po wojnie świat został skażony, a na zniszczonych terenach pojawiła się tajemnicza substancja zwana Tempest. Niezwykle potężne źródło energii, które zdolne jest napędzać nową technologię i decydować o losach świata. O kontrolę nad Tempest walczą dwie główne frakcje: Global Defense Forces, wysoko zaawansowana technologicznie i defensywna koalicja wojskowa, oraz Tempest Dynasty, ekspansywna frakcja, która podporządkowała swoją kulturę i technologię energii Tempestu. Tempest Rising w pełni korzysta z tradycyjnej formuły RTS. Budowa bazy z centralnym budynkiem, rozbudowa infrastruktury wojskowej i ekonomicznej, zbieranie surowców, produkcja jednostek i technologii. Gra stawia na czytelność i tempo bez zbędnych systemów znanych z gier Forex czy hybrydowych. Walki są szybkie, intensywne i oparte na kontrach. Każda frakcja posiada unikalne jednostki, inne podejście do ekonomii i obrony, własne technologie i styl prowadzenia wojny. Różnice między nimi są wyraźne i realnie wpływają na strategię, a nie tylko na kosmetykę. Jak dla mnie jest to duchowy spadkobierca Command & Conquer. Numer 1. Iron Harvest. Iron Harvest to RTS osadzony w unikalnym uniwersum dieselpunkowym, inspirowanym pracami artysty Jakuba Różalskiego. Gra została stworzona przez studio King Art Games i wydana w 2020 roku. Tytuł wyróżnia się alternatywną wizją Europy po I wojnie światowej, w której pole bitwy zdominowały potężne, kroczące maszyny bojowe. Iron Harvest rozgrywa się w alternatywnej wersji roku 1920, gdzie państwa Europy odbudowują się po Wielkiej Wojnie. Zamiast czołgów i lotnictwa dominują mechy bojowe, które stały się podstawą siły militarnej. Główne frakcje to Polania, czyli inspirowana Europą Środkową-Wschodnią, stawiająca na mobilność i bohaterów, Saksonii, czyli silnie uprzemysłowiona potęga militarna, oraz Ruswiet, czyli brutalna, ekspansywna frakcja oparta na masowej sile i propagandzie. Gra oferuje rozbudowaną kampanię fabularną podzieloną na 3 główne wątki i każdy skupiony na osobnej frakcji. Fabuła opowiada o napięciach politycznych, powstaniach, wojnie domowej i walce o władzę w Europie. Historia prowadzona jest z perspektywy konkretnych bohaterów, co nadaje kampanii bardziej osobisty charakter niż w wielu klasycznych RTS-ach. W przeciwieństwie do klasycznych RTS-ów budowa bazy jest ograniczona do minimum, nacisk położono na kontrolę punktów strategicznych na mapie, a ekonomia opiera się na głównie zajmowaniu i utrzymywaniu terytorium. To sprawia, że rozgrywka bardziej przypomina Company of Heroes niż chociażby StarCrafta czy Command & Conquer. Piechota może korzystać z osłon, budynków i umocnień. Kluczową rolę odgrywają mechy, wolne, potężne maszyny zdołające przełamać linię wroga. Każda frakcja ma unikalne modele mechów pełniących różne funkcje. Istotnym elementem gry są bohaterowie. Posiadają unikalne umiejętności, znacząco wpływające na przebieg potyczek. Są kluczowi w kampanii fabularnej. Jest to rozwiązanie, które nadaje grze elementów strategicznego Hero RTS-a. Na koniec kilka wyróżnień ode mnie. Do wybitnych tytułów należą moim zdaniem Age of Empires 2 Definitive Edition, Stronghold Crusader Definitive Edition. Jednak z racji, że są to po prostu odświeżone wersje gry, które oczywiście dodają coś od siebie, niemniej jednak nie chciałem ich umieszczać z tego powodu w tej głównej topce obok Iron Harvesta czy chociażby Duny. Z innych RTS-ów na pewno warto pamiętać o polskim Frostpunku, zarówno pierwszym jak i drugim, o Kozakach trzecich. A co wy o tym myślicie? Czy graliście w któryś z tych nowszych RTS-ów? Może zabrakło na tej liście jakiejś ważnej pozycji? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem dla lepszego pozycjonowania. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do coraz większej liczby osób i tworzyć jeszcze lepsze filmy. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia.